Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Medieval Dynasty. Tym razem porozmawiamy o rekrutacji ludzi, jak wybrać tych najlepszych do naszej wioski, no i trochę powiemy o budynkach, tak w skrócie, żeby wszystko było jasne i czytelne. Zacznijmy po kolei. Jeśli chodzi o rekrutację, potrzebujesz do tego reputacji, dosyć sporo. Na początku to za każdego mieszkańca, potem 200, 400 i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o samą rekrutację, możesz sprawdzić altem, jak przytrzymasz, jakie mają dodatkowo perki. Jeśli chodzi o pierwszy perk, to są perki do wydobycia, czyli kopalnia, chatka wydobywcza, drewutnia. Kolejnym perkiem jest to myślistwo, czyli chatka myśliwska. Kolejny perk to jest rolnictwo, czyli hodowla zwierząt i praca na roli. Kolejny to jest tak naprawdę kramarz, czyli to są stragany, żeby po prostu do handlu. Kolejne, jak widać, to jest rybak. I kolejne to jest produkcja, czyli tak naprawdę szwalnia, warsztat, kuchnia, wszystko co gdzieś tam produkują. Wtedy możesz wybrać tak naprawdę, jeśli chodzi o te perki. Maksymalnie z tego, co możesz spotkać, to jest maksymalnie 3, więc zawsze rekrutuj ludzi, co mają 3 levele do tego, danej rzeczy, której potrzebujesz. Tak możesz sobie wejść na zarządzanie i na budynki. I tutaj masz też podzielone, jeśli chodzi o wydobycie, łowiectwo, rolnictwo, hodowlę zwierząt. Tak naprawdę rolnictwo i hodowla zwierząt to masz rolnika, czyli perk rolnika. Łowiectwo tu jest akurat podzielone, bo chatka rybacka jest osobno i tak samo myśliwska jest osobno. Jeśli chodzi o produkcję, to tak jak mówiłem, kuchnia, kuźnia, szwalnia, warsztat, wszystkie budynki z produkcji. Usługowe to są stragane, czyli ten kramarz. I wydaje mi się, że tyle, jeśli chodzi o te podstawowe rzeczy. Tutaj możesz sobie podejrzeć wszystkie te perki. Tak samo od nich nastrój, od nich wiek i na przykład gdzie pracują, w jakich masz ich wrzuconych budynkach. Tak naprawdę warto zwrócić uwagę na to, że im większe zadowolenie, większy nastrój, to oni też szybciej będą tobie levelowali, szybciej będą też ci wytwarzali dane rzeczy, jak na przykład drwal w drewutni, górnik tam w kopalni. I tak samo jeśli mają jakąś pełną rodzinę, no to też będą szybciej levelowali, bo będą mieć większe zadowolenie. Jeśli chodzi o zadowolenie, odsyłam cię do filmika poprzedniego. Tam jest wszystko dobrze wytłumaczone i warto na to zwrócić uwagę. Bo jeśli tak naprawdę nie zrobisz tych kroków, co pokazałem w poprzednim filmiku, będziesz mieć bardzo duży problem z levelowaniem tych ludzi, czyli będą po prostu słabo wydajni. Jeśli chodzi o rekrutację, musisz zwracać też na to uwagę, że musisz dla każdego posiadać dom. Jeśli chodzi o domy, możesz mieć tak naprawdę parę. Ty możesz mieć tak naprawdę mężczyznę i kobietę. Jeśli masz dom większy, no to wtedy mogą mieć maksymalnie 2 dzieci, więc to też jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o tak naprawdę dzieci, tam nie potrzebujesz do tego reputacji specjalnie, no bo oni jakby nie patrzeć są jakby rodziną. Jeśli chodzi jeszcze o rekrutację, ważną rzeczą jest to, że każdy jeden człowiek, pracownik czy tam osadnik zużywa ci po prostu żywność, wodę i opał. Żywność tak naprawdę zanosisz do magazynu żywności tego, co tutaj masz. Woda to jest wiadro z wodą albo jakieś bułaki z wodą, ale najlepiej wiadro z wodą też zanosisz wtedy do magazynu żywności. A jak pozyskać wiadro z wodą? Tak naprawdę robisz w warsztacie z desek wiadro, podchodzisz do studni, którą wybudowałeś, ładujesz do tego wodę i zanosisz do magazynu żywności. Jeśli dasz do magazynu zasobów, to oni nie będą tego pobierali, pamiętaj o tym, nie popełniaj tego błędu. Jeśli chodzi o opał, no opał musi się znajdować najlepiej w magazynie zasobów, żeby nie zanosić im osobno do każdej chatki. Też jest taka możliwość, ale wydaje mi się, że to jest bez sensu. Jeśli chodzi o narzędzia, którymi będą gdzieś tam pracowali, no to tak naprawdę wystarczy dać do magazynu zasobów te wszystkie łopaty, siekiery, kilofy i oni stąd będą to pobierać. Nie musisz zanosić specjalnie do jakiejś tam drewutni, nie drewutni. Więc to na pewno jest bardzo ważne i to na pewno o tym pamiętaj. I wydaje mi się tyle, jeśli chodzi o rekrutację, o tak naprawdę twoich osadników. Tak dosyć wszystko jasne i czytelnie wydaje mi się. Jeśli będziesz mieć jeszcze jakieś pytania, zostaw komentarz, to ci odpiszę, albo zobacz moje inne filmiki. Jest ich dosyć sporo. Zapraszam do lajkowania, subowania i do następnego. Cześć!